Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony inspirowana uczuciami Ewa Argalska. I w dzisiejszej mojej inspiracji dla sklepu Zielone Koty chciałabym zrobić z Wami kwiatki z tkaniny. Zanim jednak przejdę do tworzenia kwiatów, to chcę pokazać, jakie narzędzia do tworzenia kwiatów możecie kupić w sklepie Zielone Koty. Mam tutaj przygotowane wszystkie rodzaje końcówek, jakie są dostępne. Oczywiście podstawowe narzędzie, czyli nagrzewnica wraz z podstawką, taka dwustopniowa z regulacją temperatury. No i końcówki, które są mojej produkcji. I mamy tutaj tak, od kuleczek takich malutkich 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, przez kuleczki takie troszeczkę większe, 10 mm tutaj jest. Ona jest tak sprzedawana w takim zestawie. Możemy ją wykręcić z tego, dzięki czemu jak zmieniamy sobie końcówkę na tą większą, na przykład 12 albo 15 mm, to nie musimy wyciągać jej z całej tej nagrzewnicy, tylko wystarczy, że sobie tą końcówkę, tą górę wykręcimy. No i jest też 12 i 15. 12 i 15 oczywiście też jest sprzedawana razem z tym takim pręcikiem do wkręcania tutaj, tak? Tylko ja akurat wzięłam sobie same te kuleczki i zobaczcie, możemy sobie bez problemu tutaj wkręcić i zmienić sobie w bardzo prosty sposób tą końcówkę. Czyli jeżeli chodzi o takie kuleczki, to mamy aż 7 rozmiarów, od maleńkich do takich większych. Wydaje mi się, że są to takie optymalne rozmiary, uniwersalne, jeżeli chodzi właśnie o te końcówki, kulki do nagrzewnicy. Jest też końcówka taka zakrzywiona, to jest końcówka do róż i ja na przykład przy użyciu tej końcówki robię takie różyczki. No i mamy też dwie końcówki radełka. Jedno radełko to jest radełko, nazwałam je podwójne, drugie nazwałam radełkiem pojedynczym. Tutaj widać różnicę między nimi. To ma taki rowek, to tego rowka nie ma i ja bardzo lubię wykorzystywać je do tworzenia listków. W sklepie Zielone Koty poza tymi końcówkami, nagrzewnicą możecie też zakupić matę do formowania kwiatów. To jest taka mata, taka pianka. Dla mnie ona ma idealną gęstość, idealną grubość i ta twardość tej gąbki jest na tyle dobra, że bardzo dobrze się formuje na niej kwiaty. Mata jest razem z pokrowcem. Zalecam stosowanie jej w pokrowcu, wtedy trochę dłużej utrzyma jakby te swoje wszystkie właściwości. Ja mam taką matę, z której korzystam już prawie pół roku. Nadal działa, nadal dobrze się na niej formuje kwiaty. Ja korzystałam co prawda na niej bez pokrowca, bo mi się mój zniszczył, a to wiecie jak to jest, szewc bez butów chodzi, więc dla siebie nie mam czasu wiecznie tego pokrowca uszyć, ale czasem sobie po prostu nakładam taki kawałek jakiejś tam bawełny też na tą matę i dalej z niej korzystam. Także jeżeli chodzi o narzędzia do tworzenia kwiatów, no to w zasadzie wszystko, co jest do tych kwiatów potrzebne w Zielonych Kotach kupicie. Oprócz tego możecie też tam kupić usztywnioną tkaninę bawełnianą. Jest kilka kolorów dostępne. No i coś, co jest dla mnie takie wyjątkowe, to są też dostępne płatki kwiatów w różnych kolorach. Oczywiście linki do tych wszystkich produktów będą udostępnione pod tym filmem. W sklepie Zielone Koty możecie zakupić również takie już gotowe, wycięte płatki. Taki kształt. To jest kształt, który sama zaprojektowałam. Ja te kwiatki sama wycinam, usztywniam tą bawełnę do nich i stworzyłam właśnie kilka takich zestawów. Na pewno są dostępne białe, różowe, błękitne, kremowe i brzoskwiniowe, więc no jest dosyć spory wybór takich kolorów, które chyba najchętniej zawsze są wybierane. W zestawie znajdują się 24 płatki po 6 sztuk z każdego rozmiaru. I dzisiaj będę korzystała właśnie z tych gotowych, wyciętych płatków. Stworzymy sobie takie wiosenne kwiaty, bo u mnie za oknem
piękne słońce. Mam nadzieję, że ono tutaj za bardzo nie będzie szalało w trakcie nagrywania tego filmu i nie będą mi się tutaj robiły jakieś takie, wiecie, prześwity nagle tego słoneczka. Także zrobimy sobie teraz kwiatuszki właśnie takie piękne, różowe, wiosenne. Ja odłożę sobie na razie te produkty, bo mam tutaj przygotowane swoje, z których korzystam tak na co dzień, że tak powiem. Gdzieś tu miałam moją matę. Ja mam, wiecie, wersję powiedzmy roboczą, taką, która jest trochę krzywo wycięta, bo ja wykorzystuję sobie te wszystkie resztki, które mi zostają po wycinaniu tych mat właśnie dla Was. A nie powiedziałam jeszcze, jaki jest rozmiar maty. Rozmiar maty to jest 15 na 15 cm, czyli nie jest to taka malutka mata, tylko ta mata może pomieścić troszeczkę więcej kwiatów. Można na niej rozłożyć sobie kilka kwiatków i formować sobie kilka kwiatów naraz. Co mam tutaj jeszcze przygotowane? Oczywiście wycięte płatki. Ja mam tutaj już moją nagrzewnicę przygotowaną. Ona jest jeszcze zimna, dlatego je sobie tak swobodnie dotykam. Mam tutaj włożoną kuleczkę 5 mm i dzisiaj na takiej kulce będę właśnie pracowała. Nagrzewnicę sobie rozgrzeję na 1. stopień, ale to za chwileczkę. Oprócz tego mam jeszcze przygotowany klej na gorąco, pręciki białe, tusz Distress. Wybaczcie, nazwy czytać nie będę, bo te nazwy to jest dla mnie w ogóle jakiś koszmar. I mam też takie szczoteczki do tuszowania, jedną większą, drugą troszeczkę mniejszą. Tej malutkiej używam jak tuszuję takie maleńkie kwiatuszki, bo też możecie kupić w Zielonych Kotach zestaw takich kwiatuszków, takich naprawdę maluszków, które mają po 2,5 cm i 3 cm, także z tego wychodzą takie naprawdę maleńkie kwiatuszki. Może ja sobie sięgnę po takie kwiatki i Wam je pokażę. O, zobaczcie, takie urocze, maleńkie kwiatuszki można sobie zrobić właśnie z tych płatków, o których przed chwileczką mówiłam. Dobra, niech sobie to tutaj leży. Ładnie te kwiaty wyglądają. No i mam jeszcze przygotowany bloczek ze stemplami. Tutaj mam stemple kropeczki. Ja sobie, tak jak widzicie, już tak na stałe mam, powiedzmy, przytwierdzone stemple, takie, których najbardziej lubię używać. Też oczywiście link do stempli będzie. Może niekoniecznie do tych, które mam tutaj, ale do bardzo takich zbliżonych tych stempli. No i żeby nie odwiedzić sobie mojego pięknego tła, to przygotowałam sobie kartkę, na której potuszuję te kwiaty. I od tego zacznę. W czasie, kiedy będę tuszowała kwiaty, rozgrzewam sobie już moją nagrzewnicę, nastawiam ją na 1. stopień i od razu rozgrzewam sobie też klej na gorąco, żeby on już też miał odpowiednią temperaturę, jak już będę chciała te kwiaty sklejać. Ja dzisiaj pomyślałam sobie, że zrobię kwiatki takie różowe, ale ze środeczkami w kolorze zielonym. No i właśnie ten tusz, który Wam pokazywałam, dla mnie ma taki najładniejszy kolor, jeżeli chodzi o zielony, więc ten sobie wykorzystuję. Tu mamy 4 rozmiary płatków, mam je tak ułożone od największego do najmniejszego. I one się zmieniają co pół centymetra. 3,5 cm, ten ma 4, ten 4,5, a ten ma 5 cm. Z tych płateczków na przykład zrobiłam ten kwiatek. Trochę prywaty tutaj jeszcze swojej wrzucę, bo prowadzę teraz warsztaty, taka kwiatowa szkoła, powiedzmy, od podstaw do mistrzostwa. Także możecie sobie zerknąć na moich mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, inspirowane uczuciami _ Ewa, i tam można sobie przeczytać informacje na temat warsztatów i tego, co na tych warsztatach jest robione. Zapisy co prawda już są zamknięte, ale dostęp jeszcze można wykupić. I przechodzę już do dzieła. Wezmę sobie może tak 2 te największe płatki, 1 ten mniejszy i trochę takich maluszków sobie zrobię, czyli po 2 może, po 2, a tych najmniejszych wezmę sobie 4, a resztę zostawię sobie na później.
Czyli zrobię sobie tutaj taki komplecik, tu będzie z tego jeden kwiatek, tu będzie drugi, trzeci i zrobię jeszcze takie pojedyncze, czyli tu będzie 3, 4, 5 kwiatuszków sobie zrobię. Jeszcze tylko zerknę, czy to słońce tutaj za bardzo mi nie szaleje i czy ja Wam za bardzo z kadru nie uciekam. Dobra, chyba jest w porządku. Ok, no to zacznę od potuszowania. Wykorzystuję tutaj ten zielony tusz i delikatnie na środku tylko tuszuję. Zobaczcie, jak fajnie zmienił się ten kolor od razu. Ta zieleń tak pięknie pasuje do tego różowego. Da to nam naprawdę taki fajny, wiosenny tutaj efekt. I każdy płatek, ja tuszuję tylko z jednej strony. Spód i tak nie będzie widoczny, więc uważam, że nie ma sensu go tuszować. O. No i można tutaj zrobić sobie jeszcze stempel z kropeczkami. To już jak Wy wolicie, czy chcecie kropeczki, czy nie chcecie. Ja tak się właśnie zastanawiam, ale chyba nie, chyba sobie daruję dzisiaj te kropeczki. I co jeszcze zrobię? Jeszcze przygotuję sobie pręciki, bo mam białe pręciki, ale białe mi tutaj nie będą pasowały, bardziej by mi tu pasowały zielone, więc wezmę sobie taką kępkę pręcików, tak na oko na razie, i też sobie je potuszuję, zmienię im kolor. I to tak hurtem robię. Ułożę sobie je równo, tusz i lecę z tuszowaniem. I można w ten sposób przerobić właśnie pręciki. Jak chcecie, możecie sobie zostawić na przykład biało-zielony. Jedna część biała, druga zielona i to też będzie ciekawie wyglądało, takie pomieszane. Chociaż jak one są tak nierównomiernie potuszowane, to też to będzie ciekawie w tym środku wyglądało. Dobra, no to mamy gotowe. I teraz już będę przechodziła do formowania. Mam nadzieję, że moja nagrzewnica mi się już rozgrzała odpowiednio. To mi jest już niepotrzebne. Teraz już moja gąbka się przyda. O, ja sobie właśnie czasem rozkładam taki kawałek po prostu materiału na tą moją matę i zawsze zanim zacznę w ogóle formować kwiatki, to sprawdzam sobie, czy ta końcówka mi gdzieś tam nie brudzi, bo to różnie bywa. Warto sobie właśnie tak przejechać po materiale i zobaczyć, czy tam jakieś ślady nie zostają. Czasem używamy tuszu, ubrudzimy tą końcówkę, czasem jakaś z materiału, wiecie, jak on jest usztywniany mieszanką na bazie kleju, no to gdzieś tam może jakaś resztka się przykleić, jakaś pozostałość i później mamy problem, bo właśnie nam pobrudzi płatkę, a tego byśmy chcieli uniknąć. No i ja wezmę sobie tutaj te dwa największe płatki tuszem do dołu i tak zaczynam właśnie to formowanie. I teraz tą kuleczką przez środek tutaj sobie w ten sposób przejadę każdy płatek. Tak mniej więcej do połowy. Tam, gdzie mi coś nie wyszło, to poprawiłam. I tak zrobiłam przez środek. I teraz jeszcze z jednej strony, u mnie to jest lewa strona, też sobie tak właśnie tutaj przejeżdżam tą nagrzewnicą. O, żeby powstało mi takie coś. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. I tak samo
robię z tym drugim płatkiem. Odwracam go na drugą stronę i teraz tu, gdzie nie było formowane, no to z tej strony teraz tą nagrzewnicą sobie w ten sposób. No i mamy takie dwa płateczki. Odkładam je na bok. Wezmę sobie teraz ten, który był jedna sztuka tylko taka była i robię dokładnie to samo, czyli przez środek do połowy mniej więcej i później z brzegu. Ja z lewej strony i tą nagrzewnicą przejeżdżam sobie tu przy brzegu też mniej więcej do połowy. Odwracam na drugą stronę i tu warto jeszcze wziąć sobie takie dłutko metalowe. Ja zawsze robię sobie tak, że ten środek trochę rozgrzewam, wgniatam i wtedy mi się fajnie podnoszą te płatki do góry. No i też formuję tą stronę, która nie była wcześniej tą nagrzewnicą potraktowana. O, i wyszedł mi taki płatek. I z tego sobie będę sklejała jednego kwiatuszka. Ach, ta mata mnie, znaczy ten pokrowiec mój prowizoryczny mnie trochę denerwuje, więc go zdejmę. I tutaj robię tak samo. Odwracam sobie stroną zatuszowaną te dwa takie większe, dwa mniejsze i też będę formowała w ten sam sposób. Taki uniwersalny sposób formowania. Fajne takie nam wyjdą te kwiatki troszeczkę pogniecione, ale one też będą bardzo ładnie się prezentowały na pracach. I to samo z każdym płatkiem robię. Czyli środek i później po brzegu z lewej strony. Z każdym tak samo. Ta kuleczka 5 mm daje naprawdę nam bardzo duże możliwości. Jest to taka jedna z moich bardziej ulubionych, że tak powiem, kulek. Lubię tą i lubię też 8 mm. To są takie dwie kulki, których praktycznie nie wyciągam ze swojej nagrzewnicy. Oj, tutaj nie uformowałam po lewej stronie. Ja jak formuję kwiaty, to ze względu na to, że robię ich zazwyczaj bardzo dużo naraz, no to właśnie rozkładam sobie po kilka sztuk i formuję właśnie w taki sposób, że te kilka sztuk naraz, więc u mnie to tak idzie taśmowo, że tak powiem. No ale tak mi jest najwygodniej, tak mi jest po prostu najszybciej. I tutaj też trzeba potraktować nagrzewnicą tę część, która nie była wcześniej formowana. Tutaj już przy tym małym jakaś tam trudność może się pojawić, bo tutaj ten fragment, który nie był uformowany, jest naprawdę maleńki, ale spokojnie damy radę. O, i zobaczcie, i wyszły mi takie kwiatuszki, tak to powinno wyglądać. Mój piesek sobie tutaj tupta, mam nadzieję, że jej nie słychać, jak chodzi. No i zostały mi jeszcze te dwa maluchy i chciałabym z nich zrobić takie pojedyncze kwiatki, czyli z pojedynczych płatków i też przejeżdżam sobie przez środek, czyli zaczynam tak samo jak tamte, ale już teraz będę formowała zarówno i z lewej i z prawej strony jedną i drugą stronę. Sobie tutaj uformuję, czyli z lewej i z prawej. I jak przekręcę ten płatek na tą właściwą już stronę, czyli tą potuszowaną, to tylko przejadę sobie środek na ciepło i wgniotę i powstaną mi takie kwiatuszki, pojedyncze płatki. Dobra, to już mata mi jest niepotrzebna, nagrzewnica mi jest w tej chwili już niepotrzebna, więc ją wyłączam. Klej mam rozgrzany, więc będę mogła teraz sklejać moje płatki.
Do tych mniejszych wezmę sobie po 3 pręciki i ja te pręciki złożę na pół. 3, może nie, może trochę więcej. No, wezmę po 4. Wezmę 4. Złożę na pół. Tu sobie je ładnie wyrównam. Przytrzymuję, daję troszkę kleju. I teraz chyba część najgorsza, bo trzeba delikatnie palcami je zrobić z nich taką kępkę. Można to zrobić też inaczej, jeżeli ja już mam, słuchajcie, tak palce przyzwyczajone do tej temperatury, że mi to już tam nie robi większej różnicy. Ale jak macie palce niewprawione, to bierzemy sobie drucik, zginam taki drucik na pół, biorę 4 pręciki i przeplatam w ten sposób. Chwytam sobie tak palcami, nawijam na to ten drucik, tutaj zaginam. No i mamy też. I w ten sposób mogę sobie właśnie przepleść przez ten kwiatek. Wszystkie te płatki mają dziurki zrobione. Jak tej dziurki nie widać, to znaczy, że gdzieś tam po prostu w środku jest takie maleńkie kółeczko, które po prostu trzeba sobie przebić drucikiem czy jakimś tam szpikulcem. Odrobina kleju do środka i przeciągam do końca. Tylko kleju nie dawajcie zbyt dużo, bo po prostu Wam wypłynie bokami, nie będzie to ładnie wyglądało. Jeszcze tak trochę powgniatam tutaj te pręciki, żeby one mi się ładnie porozkładały. No i mamy pierwszy taki wiosenny kwiatuszek gotowy. Taki maleńki, pojedynczy, bardzo ładnie wygląda. Trochę mi się z kwiatem jabłoni, nie wiem dlaczego kojarzy, chociaż kwiat jabłoni taki bardziej biały z różowym. Dobra, i tu mam jeszcze tego, tylko wezmę sobie jakiś taki szpikulec i tą dziurkę sobie trochę przebiję i wkładam w środek. Oczywiście jak zawsze kleju brakło. Troszkę kleju i przeciągam te płatki do góry. No i ciach, i mamy drugiego kwiatuszka gotowego. No czyż one nie są urocze? Śliczne są, bardzo ładne wyszły, bardzo mi się podobają. I teraz czas na kolejne kwiatki. I tu może wezmę sobie do tych większych po 6, no 6 pręcików, drucik i przeplatam. Tu sobie je warto ładnie, równo ułożyć, żeby one później ładnie wyglądały, jak już będą wklejone, bo jeżeli tego na tym etapie nie zrobicie, to one wyjdą Wam krzywo. Ja na przykład nie lubię tego efektu, jak mi tak krzywo wychodzą. Dobra, włożyłam tutaj w tą dziurkę i teraz trochę kleju i przeciągam do końca, wtedy ten klej się fajnie tutaj rozprowadzi. No i teraz drugi płatek, bo to już chcę takie bardziej puchate i staram się go tak ułożyć. Teraz tak, tu go nawlekłam na to, dam sobie tu troszkę kleju, dosłownie kropelka, 2 i staram się go tak przeciągnąć, żeby ułożyć te płatki na przemian. O, w ten sposób, nie? Że nam tak nachodzą. Tu, gdzie mamy to wcięcie, to tutaj mamy płatek. No i mamy kolejnego kwiatuszka gotowego. Ależ to słońce dzisiaj mi tutaj świeci prosto w oczy. Tutaj mam też tego mniejszego, to może wezmę sobie tych pręcików 5. No, niech będzie 5. I przeplatam. Też sprawdzam, układam sobie równiutko.
Zawsze też patrzę, który mi się ładniej uformował, nie? Bo zazwyczaj to właśnie tak jest, że jeden z płatków jest taki ładniej uformowany, to warto sobie go wziąć na górę, a tego, który nam się mniej podoba, na dół. I przeciągam. I z takich też, słuchajcie, fajnie by wyglądały takie jednopłatkowe. Można sobie takich maluszków narobić. Zostało mi jeszcze, wykorzystałam tutaj do zrobienia tych płatków 2, 4, 6, 8, 9 płatków, czyli tam mi jeszcze w tym zestawie zostało 15 płatków. No to jeszcze sporo można zrobić. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda, nie? Bardzo mi się podoba. Jeszcze ta zieleń taka razem z tym różem wygląda naprawdę super. Prosty sposób, słuchajcie, jedna końcówka. Można sobie popróbować właśnie robienie takich prostych kwiatów. Ja zawsze właśnie zachęcam do tego, żeby próbować od takich prostych, nie? I też sobie go ustawiam tak, o, na przemian. I dociskam. Tu go trochę tam popoprawiam. I zobaczcie, jaki mamy uroczy kwiatuszek gotowy. I został ostatni. I do tego ostatniego wezmę najwięcej pręcików. Ja te pręciki, tak słuchajcie, raz je liczę, raz nie. Ale zazwyczaj staram się, żeby to tak jakoś w miarę wyglądało i jak robię dużo kwiatków naraz, to już później przestaję liczyć, bo po prostu jak wezmę taką kępkę, to już zazwyczaj mam tyle, ile potrzeba. Tu mam 7, 8, może 9. Dobra, wezmę 9, złożę to na pół i zobaczę w razie czego. Jak będzie za dużo, to wyjmę jednego, ale też nie chciałabym, żeby mi taki środek jakiś pusty zostawał, więc myślę, że te 9 będzie w porządku. Trochę je tutaj wyrównam, poprawię. Fajnie wyglądają te tuszowane pręciki, bo dają taki efekt bardziej naturalny, niż jakbyśmy wzięli takie normalnie zielone pręciki, to tej naturalności by tutaj nie było, a tak to mamy właśnie fajnie naturalne. Taki naturalny efekt, bo też wiecie, kwiaty nie są tak idealnie, wiadomo, wszystkie równe. Dobra, o, tu trochę poprawię, podciągnę to do góry. I teraz te ostatnie dwa. Też oczywiście staram się na przemian. Zobaczcie, tusz, płatki gotowe, wycięte. Nagrzewnica, jedna kulka 5 mm, a jakie możliwości nam daje. W ogóle ta kulka 5 mm i 8 to jest, uważam, takie must have, jeżeli chodzi o nagrzewnicę. I ostatni płatek. I nam tutaj taki wyszedł piękny kwiatuszek. Puchaty jak beza. Zobaczcie. I mamy komplecik kwiatków zrobiony. 5 kwiatuszków i to już naprawdę można z tego super kompozycję zrobić. No ja jestem bardzo zadowolona z tego efektu, szczególnie te dwa maluszki mi się bardzo podobają. Na warsztatach moich będziemy robić jeszcze takie kwiaty, takie i takie, więc takie troszeczkę inne niż tutaj, ale teraz się skupiam na tym, co tutaj Wam chcę pokazać. Ten duży jak beza wygląda. Ja lubię, jak te kwiatki właśnie tak jak o ten, nie? On też jest taki puchaty, dużo się tutaj dzieje i tak samo tutaj. Też lubię, jak te kwiatki są właśnie takie puchate. Więc tak prezentują się kwiatuszki. I jeszcze raz powtórzę Wam, jakich użyłam tutaj narzędzi. Mam tutaj nagrzewnicę z kuleczką 5 mm, tusz zielony Distress, mój ulubiony, szczoteczka taka do tuszowania, pręciki białe, które pomalowałam sobie, pofarbowałam, potuszowałam właściwie, bo nie pofarbowałam, potuszowałam je na zielono i mamy takie piękne, wiosenne kwiaty. Zgodnie z tym, co za oknem się dzieje, bo pogoda po prostu szalona przedwiośnie, wręcz w środku zimy.
Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcecie więcej tego typu filmów właśnie z kwiatami z tkaniny, z takimi krótkimi, szybkimi tutorialami na proste kwiaty, które można wykorzystać w wielu pracach. Jak sami zrobicie takie kwiaty, to też koniecznie się pochwalcie. Możecie zostawić informacje pod tym filmem, że gdzieś tam u siebie w mediach społecznościowych opublikowaliście. Na pewno pojawi się też post na stronie sklepu Zielone Koty, więc tam w komentarzu też wrzucajcie swoje kwiatowe urobki. Na pewno też u mnie na moich prywatnych mediach społecznościowych pojawi się też taki post właśnie z tymi kwiatami, także zachęcam Was do komentowania. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu filmów. Jestem ciekawa w ogóle, co sądzicie o kwiatach z tkaniny, czy macie narzędzia, czy nie macie narzędzi, też możecie się tym dzielić w komentarzu. Jeżeli macie jakieś obawy co do właśnie kwiatów z tkaniny, co do tego, jak się je robi, to zachęcam serdecznie też do pozostawienia komentarza. Będę starała się oczywiście na wszystkie komentarze odpowiedzieć. No to życzę Wam pięknego, słonecznego dnia, żeby Wam to słońce świeciło tak jak mi dzisiaj tutaj prosto po prostu w oczy. Już mam oczy zamknięte, bo prawie nic nie widzę. Także żegnam się z Wami. Pięknego, słonecznego dnia Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!